Cześć. Cześć! Witajcie kochani na kanale Co gotujemy to Jemy. Dzisiaj przyrządzimy taki bardzo słodziutki i pyszny deserek, a mianowicie będą to ptysie. My zrobimy ich tak dość malutko, bo my za bardzo nie chcemy się objadać słodkościami, ale po prostu my z samego założenia tak nie możemy się za bardzo objadać, prawda? Ale po 2 ptysie dla każdego będą. A że my nie jesteśmy zbyt liczną rodziną, w związku z tym będą po 2 ptysie, w związku z tym będą to 6 ptysi, może nam wyjdzie z tego przepisu, ale jeżeli ktoś chciałby zwiększyć sobie ilość, to jak najbardziej może mnożyć ten przepis, a przepis będzie oczywiście w opisie filmu, także spokojnie zaglądajcie, mnóżcie ile tylko potrzebujecie z tego przepisu, róbcie tych ptysiów, a my tutaj zaraz zabieramy się do Roboty. Tak, do roboty. Będziemy robić. Wszystko Wam jak zwykle pokażemy, krok po kroku, bo zrobienie ptysi wcale nie jest trudne. Jest to wręcz banalnie proste i nasze ptysie będą nadziane bitą śmietaną z mascarpone, ale jeśli ktoś chciałby zrobić sobie inny krem, można z powodzeniem zrobić krem budyniowy, więc albo jakikolwiek inny, który Wam smakuje. Więc my taką naszą wersję robimy zaraz, a Was zapraszamy do subskrybowania, do lajkowania, pisania komentarzy oczywiście, bo dzięki tym komentarzom może nasz kanał się troszeczkę bardziej rozpopularyzować, bo cały czas jesteśmy tak w dolnych warstwach internetu, ale mimo wszystko mile spędzajcie czas z nami w naszej małej kuchni. Piona, Marysiu. Teraz, moi drodzy, to, co potrzebujemy, czyli nasze składniki na ptysie, na ciasto, moi drodzy, w tym rejonie są składniki na ciasto. Przede wszystkim 100 g mąki, 70 g masła, 2 jajka i 125 g wody. Natomiast na krem potrzebujemy 270 g śmietanki 36%, 4 kopiaste łyżki cukru pudru, jak widzicie, i 250 g mascarpone. I jest to wszystko, co potrzebujemy, aby zrobić pyszniutkie ptysie. Teraz, moi drodzy, bierzemy taki garneczek, raczej średni. I teraz, Marysiu, wlej wodę do garnka i włóż też nasze masełko, tak? Czyli masło wkładamy do garnka i zaraz podgrzewamy aż do zagotowania. Powoli się nam zaczyna już masełko roztapiać, także my kontynuujemy proces rozgrzewania. Tutaj z tyłu mamy rosołek, bo od samego rana gotowałam na obiad. Dzisiaj mamy właśnie rosół. Tak przy okazji, dlatego tutaj stoi tak na kuchence. Marysiu, możesz już powoli też zacząć mieszać. Taką łyżką mam. No to trudno. Jaką masz, taką masz. No, jak widzicie, już mamy roztopione masło. Całość zaczęła parować. Jeszcze chwileczkę podgrzewamy. Moi drodzy, jak widzicie, już tutaj mamy zagotowaną wodę z masłem. I teraz, Marysiu, trzymaj tutaj tą naszą rózgę i ja zacznę Ci wsypywać mąkę. I teraz ponownie wracamy z naszym garnkiem z masą na gazik. My teraz zmienimy naszą rózgę na łyżkę. Drewnianą łyżką można spokojnie to robić. I przez minutkę jeszcze lekko podgrzewając należy masę mieszać. Teraz należy masę ostudzić. My to zrobimy taką formą ekspresową, bo włożymy
do zlewu wypełnionego wodą. To jest nasza najszybsza forma chłodzenia garnków. W czasie, gdy czekamy, aż nam nasza masa ptysiowa wystygnie, można już zacząć wykładać papierem blaszkę. U nas będzie to taka duża blacha, chociaż myślę, że nie będzie całość miejsca zajęte naszym ciastem, ale mimo wszystko i tak przygotujemy taką większą blaszkę. Dobrze. Dobrze, fajnie. Nasza masa jest już ostudzona, więc my zaczynamy miksować i dodawać po kolei po jednym jajeczku. Proszę, Marysiu, włącz mikser i zacznij już leciutko, na malutkich obrotach, tak? Ja tutaj najpierw jedno jajko Ci dodam. Trzeba go dokładnie rozmieszać. I teraz drugie jajko. Moi drodzy, jak widzicie, nasza masa wygląda bardzo ładnie. Jest taka gęsto kremowa. Należy zacząć nagrzewać piekarnik na grzanie góra-dół bez termoobiegu. Czas do tego, żeby się nasz piekarnik dobrze nagrzał. I 200 stopni. Moi drodzy, ciasto można nakładać łyżeczką. Ja tutaj posługuję się łyżeczką, żeby je tak ujednolicić, żeby były mniej więcej takich samej wielkości, bo szprycą niestety się nam nie powiodło, więc polecam raczej łyżeczką nakładanie, bo ciasto jest za gęste na szprycę, chyba żebyście mieli szprycę taką z większym otworem niż my. Dobrze, i teraz wkładamy do piekarnika, już mamy go nagrzanego. Zobacz, jaka zmiana zaszła w cieście, chodź zajrzyj do piekarnika. Co się stało? Były małe, teraz duże. No właśnie, duże są bardzo, nie? Czyli urosły. Takie niepozorne były na początku, a teraz jak buchnęło, prawda? Tak buch. Tak jakby je ktoś napompował, nie? Jak półka. Tak. No jak bułeczki wyglądają. Już minął czas, u nas to było 30 minut i teraz wyłączam piekarnik, zostawiam lampkę i uchylam delikatnie drzwiczki, aby jeszcze przez 10 minut tak w piekarniku troszeczkę były te nasze ptysie, żeby gwałtownie nie zmieniać temperatury. Wyglądają bardzo apetycznie i pięknie. Teraz trzeba im dać całkowicie się wystudzić, ale w tym czasie, kiedy będą się nam studzić ptysie, my możemy zająć się już kremem. Śmietanka jest schłodzona i to jest bardzo ważne, żeby była prosto z lodówki. Także ja tą szklankę po zaprezentowaniu Wam składników włożyłam do lodówki. Należy delikatnie poluźnić mascarpone przez przemieszanie go łyżeczką. Także my to teraz zrobimy. Marysia zakłada właśnie trzepaczki do miksera. O tak. Mascarpone już jest rozmieszane i gotowe do dodawania za chwileczkę. A teraz proszę, śmietanka. Podłącz, Marysiu, tam do kontaktu. I proszę, możesz już zacząć ubijać. W trakcie ubijania dodajemy cukier. Więc teraz trzeba zwolnić jeszcze obroty miksera i dodawać mascarpone. Proszę, Marysiu, dodawaj mascarpone po łyżeczce. Szybciutko. Tak. Krem już jest ładnie gładki. Myślę, że tak.
teraz te połówki trzeba będzie napełnić kremem. A teraz składamy nasze ptysie. Chcesz, Marysiu, składać? To możesz składać. Tylko tak, te są tu. Więc my sobie przykrawamy jednego ptysia na pół. Zaraz sobie spróbujemy z Marysią. Ale wypełniony pięknie śmietanką. Aż ślinka leci, prawda? No i moi drodzy, ten moment, na który wszyscy czekają, a przede wszystkim Marysia, to próbowanie naszych ptysi. Więc proszę, Marysiu, weź sobie może. Teraz się pewnie usmarujemy kremem, co? Jak to bywa często. Moi drodzy, to są ptysie. To się nazywa ptyś. Nie, Marysiu? Tak. No, moim zdaniem przepyszne. A twoim jak? No i super. Ciasto jest bardzo chrupiące i delikatne. W środku bardzo rozpływający się kremik. Oj, to chyba cukier puder, co? No. Po prostu pyszności. Polecamy, moi drodzy, Wam ten przepis, bo jest on doskonały. Jeśli chcecie oczywiście zwiększyć sobie ilość ciasta, możecie mnożyć to, ile Wam się podoba. To ciasto, oczywiście w opisie macie ten cały przepis, składniki zawarte. A my się już z Wami pożegnamy, bo chcemy dokończyć ten... O, Ty już prawie dokończyłaś. Bo chcemy dokończyć tego ptysia. Więc do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! Pa.